Witajcie! W dzisiejszym materiale mam przyjemność zaprezentować Hercules DJ Control Mix. Zapraszam na unboxing. Ciągle to podkreślam, ale opakowania są wykonane na bardzo wysokim poziomie. Komplet informacji dla użytkownika wraz z możliwymi opcjami konfiguracji dokładnie w tym miejscu. Czy z drugiej strony, co zawiera opakowanie? A poza kontrolerem zawiera naprawdę co najmniej jedno bardzo ciekawe rozwiązanie, co zaprezentuję już za chwilę. Na froncie opakowania widnieje informacja o kompatybilnym oprogramowaniu, które można pobrać na App Store lub Google Play. Po lewej stronie o protokole Bluetooth oraz MIDI, z których to korzysta nasz kontroler. No to co? Zaglądamy do środka. Tuż po otwarciu opakowania ukazuje nam się Quick Start. Co uważam, że jest bardzo przydatne każdemu klientowi, ponieważ skraca czas do minimum, w szczególności przy pierwszym użyciu kontrolera. Wspomniałem o bardzo ciekawym rozwiązaniu, prawda? A więc taka mała rzecz, a cieszy. Stoi jak na nasz smartfon lub tablet. Nie wiem jak Wam, ale mi się taki gadżet bardzo podoba ze względu na to, że jestem fanem praktycznych rozwiązań. Z lewej strony znajduje się adapter, gdzie z jednej strony wtych to TRS 3,5 mm wraz z dwoma gniazdami TRS również 3,5 mm. Takie rozwiązanie daje nam możliwość podłączenia słuchawek jako odsłuchu oraz głośników jako master out. Pod kontrolerem znajduje się ostatni element omawianego zestawu, mianowicie kabel USB typu A i C. Wystarczy podłączyć ten oto kabel do kontrolera, a drugą jego końcówkę do domowej ładowarki od telefonu lub po prostu do powerbanka. Tutaj drobna uwaga, rekomendujemy, aby korzystać z ładowarek bez opcji Supercharge, a więc szybkiego ładowania. Z tego tytułu, że kontroler może nie działać prawidłowo. Po pobraniu aplikacji włączamy Bluetooth w telefonie i działamy zgodnie z Quick Startem. Wybieramy Setting, następnie MIDI, Scan for Bluetooth, MIDI Device i zaczynamy przygodę. W tym miejscu znajduje się sekcja odsłuchu, potencjometr od wyjścia głównego, a tu słuchawkowego. Po środku znajdują się dwa pierwsze potencjometry od głośności kanału kolejno pierwszego, jak i drugiego. Poniżej filtr górno- i dolnoprzepustowy oraz bas, w zależności od parametru, który chcemy kontrolować. Wybieramy tym przyciskiem. Poniżej standardowy crossfader, którego krzywą można zmieniać w ustawieniach pokładowej aplikacji. Po lewej stronie pitch fader. Jak na takie urządzenie jest on sporych rozmiarów, co traktuję jako plus. Natomiast koła jog, jak na moje dłonie, mogłyby być nieco większe. Co nie zmienia faktu, że spokojnie podejmę wyzwanie, aby zgrać na chwilę jakieś 2-3 utwory. Przyciski Q i Play mają niewielki uskok, co uważam za atut w tego typu sprzęcie. Ostatni element, który omówimy, to 4 punkty Hot Q oraz 4 sample. Po naciśnięciu przycisku Shift mamy możliwość zarządzania efektami lub loopami, więc jak sami widzicie, małe urządzenie, a tak wiele możliwości. Zapraszam na krótki pokaz DJ Control Mix.
Gdyby ten materiał miał trwać 5 godzin, zapewne przez tak długi czas nikt by mnie od miksowania muzyki nie oderwał. W mojej ocenie urządzenie świetnie sprawdzi się dla osób początkujących oraz na domówkach, gdzie transport nie sprawi najmniejszego problemu. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górze i subskrybujcie nasz kanał.